Dzień dobry kochani. Stoimy dzisiaj w Ronneburg koło Gery na takim dość skromnym, ale fajnym miejscu. Zobaczcie, stare dederowskie budynki, koniki, ogródki działkowe, a my sobie tak stoimy. Spało się fajnie. Jesteśmy tutaj już drugi raz. Tym razem, no za pierwszym razem też przez przypadek, no ale jak dojeżdżałem tu do tego miejsca, to powiedziałem, przecież my już tu kiedyś spali. Tu zaraz obok jest sklep, można iść na zakupy. No i wszystko na miejscu. Plac kosztuje 10 euro za noc i 2 osoby. Za miejsce. No. Prąd można się podłączyć, tak. Jest i woda do zatankowania czysta. No i można opróżnić kasetkę, chociaż tam jest też, zaraz wam pokażę. Chociaż jest również zlew, tak? Zaraz, bo nie wiem, czy jest zlew, czy tylko... Nie, tu zlewu nie ma. Słuchajcie, no ale jest woda. Można pobrać wodę, a gdzie by było zlewanie? No to niestety, tutaj zlewu nie ma, ale woda jest. Można wodę pobrać i zobaczcie, za 10 centów 10 litrów, za 2 euro 200 litrów, tak? Tutaj kupujecie bilecik, czyli opłata parkingowa, a tu macie prąd. Wszystko nowiuśkie, eleganckie, wszystko działa. Ile mamy jeszcze? Muszę zobaczyć, ile jeszcze mam. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeszcze mam 0,3 kW. Także wykorzystam i będzie dobrze. No i tak sobie stoimy, zobaczcie. Słoneczko wstaje. Idę na kawkę i wycieram szybę z przodu i jedziemy dalej. Pani myślę, że już się ubrała, bo kawkę zrobiłem, stoi na stole, a pani się musi ubrać. Dobra.
Dzień dobry, dzień dobry. O, rzeczywiście motylek jest tutaj, no znowu. Tak. Jesteśmy, słuchajcie, na kempingu. Dzień dobry. Jesteśmy na kempingu w Turawie. Kemping już trochę opustoszały. Już nie ma za dużo ludzi. No bo już jest przecież wrzesień, tak? Już rodziny z dziećmi, no to już nie za bardzo, no bo już dzieci do szkoły. Ale tutaj w piątek, znaczy piątek, sobota, niedziela będzie pełno. A pełno będzie dlatego, że jest organizowany zlot karawaningu, tak? I ludzie po prostu tacy jak my, walnięci trochę na umyśle pod względem jeżdżenia takimi autkami i przyczepami i po prostu lubiący takie życie, tak? Takie życie i wypoczywanie właśnie na kampingach. Będą tutaj no, zakończenie sezonu świętować, tak? Tak bym powiedział. Także tu będzie pełno. Podobno ponad 120 załóg ma się tu zjechać. My jedziemy dzisiaj dalej, bo w piątek, w sobotę mamy też zlot, spotkanie, ale naszej klasy, czyli mojej klasy ze szkoły podstawowej i będziemy też się bawić. A my już mamy, słuchajcie, no niestety czas ucieka. Czas ucieka i to bardzo szybko. I mamy już 45 lat po ukończeniu szkoły podstawowej. Czyli jak wchodziliśmy w dorosłe życie i każdy z nas, uczniów, szedł w swoją drogę do innej szkoły, do szkoły ponadpodstawowej. Jedni szli do liceum, inni szli do technikum, ktoś inny jeszcze do szkoły zawodowej. No i tak zaczynało się nasze życie. Mieliśmy wtedy po 15 lat, słuchajcie. Całe życie było przed nami. Całe. Tak można powiedzieć. Nie wiadomo było, kto gdzie zajdzie, jak daleko. Kto jak poprowadzi swoje życie dorosłe. Też nie było wiadomo tego. Właśnie mieliśmy po 15 lat i życie dorosłe dopiero zaczynaliśmy. Każdy sobie wybrał drogę. Chociaż to nie jest zawsze tak, że jeżeli ktoś wybrał sobie drogę na ten moment, tak, i poszedł uczyć się zawodu, poszedł do liceum, poszedł później na studia, to nie znaczy, że to już życie się kończyło, tak, albo była już droga wybrana na zawsze. Nie. Życie dorosłe czasami bierze i ja nie wiem, czekaj mi tutaj. Życie dorosłe czasami płata figla i musimy nasze plany korygować. Tak? Musimy nasze plany korygować i to jest sztuka właśnie. To jest ta sztuka, żeby zawsze te plany tak zmienić, żeby było dobrze. Nie wszystkim się udaje ta sztuka, ja bym powiedział, korekty swojego losu. Dobra, ale zebrało mi się na takie smętne wywody, jak to ktoś swoje życie
prowadzi. Tak. Ale jest dobrze. Dzień dobry. Kolejny dzień. Słuchajcie. I tym razem nie stoimy na żadnym placu, na żadnym parkingu dla kamperów. Tym razem stoimy, słuchajcie, na moim byłym rodzinnym osiedlu, gdzie mieszkałem, ale tutaj to jest jedna wielka budowa. Z jednej strony fajnie, że Ruda się modernizuje, że Ruda jest coraz lepsza, coraz fajniejsza, ale dzisiaj no po 6 już nas obudzili koparkami i po prostu nie dało się spać. To jest moje osiedle, ulica Słowiańska. Tam na samym końcu mieszkałem z mamą, z tatą, braćmi. No, a tu budują, słuchajcie, drogę, połączenie z Bytomiem, połączenie z autostradą, ścieżka rowerowa. No a my tu w tym wszystkim stoimy obok, bo niedaleko do mamy. Także dzisiaj tu stoimy. Jutro pojedziemy gdzieś indziej. No i zmienimy miejsce. Oto nasze dzisiejsze miejsce biwakowe. Siedzimy tutaj. Jak się panu podoba? No, całkiem przyjemnie, Całkiem nie przyjemnie. powiem. Tak? Jasne. Spokój jest dość taki w miarę. No wiadomo, już jest jesienniej, Już po sezonie, tak? już po sezonie. Mamy wrzesień, także nie ma tutaj Także tłoku. nie ma tłoku. Tłoku dla nas tym bardziej dobrze, To tak? jest bardzo dobrze. Tak. Będziemy mogli sobie popracować przy No i komputerze. No i przede wszystkim no, ten camping jest taki w miarę, nie? Nie Tak. jest duży. Jak na razie jeszcze tak za dużo nie możemy powiedzieć, bo jeszcze wszystkiego nie widzieliśmy, ale tak. No, to- tam z przodu jest kontener z tymi z prysznicami i kibelki. Mhm. Fajne to jest, czyste w środku, czyściutkie, pachnące. Mhm. No wszystko jest, no wszystko tam elegancko. No jest, nie jest to, wiecie, no nie jest to
super luksus, ale to jest camping. No tak, to jest taki To jest camping. czysto, bardziej ważne, że jest czysto. Tak. I tutaj słuchajcie, jeszcze jest tak, że jak ktoś przyjedzie, to tam widzicie w dali są przyczepy, tak? To są te chyba niewiadówki, tak? Jak się nie mylę, tak? Więc tutaj można sobie przyjechać i taką przyczepę wypożyczyć. Jeżeli ktoś nawet autem osobowym przyjedzie, chyba cena była około 50 euro, tak? 50 zł, tak? No, trzeba by popatrzeć Dokładnie nie ale- powiem ceny, ale ktoś kto po prostu wejdzie na tą stronkę, będzie wiedział, że może sobie taką. Tutaj widzę, że stoją 5 takich przyczepek. Nie, to jest 160. Chyba coś takiego. Nie wiem, nie chcemy tutaj mówić, podamy Wam inne kiedyś ceny, ale w tej chwili stoją 5 takich przyczepek tutaj. No i co można wynająć, jeżeli ktoś by chciał tutaj blisko. Jest tutaj fajne same, ktoś może też tutaj można łowić ryby, nie? Jak ktoś ma może zezwolenie, bo No, są chyba jakieś tak. stawy rybne. No i oczywiście jest rzeka, tak, blisko, także zaraz wychodzimy zobaczyć co jest. No i przede wszystkim jest tutaj duża chyba droga rowerowa, z tego co widać, tutaj dużo słychać ludzi jeździ na rowerach. Także zobaczymy zaraz co dalej będzie i nagramy kilka ujęć z tego naszego pobytu. Muszę rukzak założyć. Okej, jesteśmy, słuchajcie, na kampingu w Ochabach. Ochaby znane są ze stadniny koni, ale tu jest całkiem przyjemny camping, tak? Jak to się nazywa ten kamping? Ochaby, Ochaby? no. Aha. I jest tak, że oczywiście już jest teraz powoli poza sezonem. Już właściwie jest poza sezonem, także widzicie, w basenie nie ma wody. Tu jest basen taki dla dzieci. No i właściwie przyczepy, które można wynająć sobie, jeżeli ktoś przyjedzie tylko samochodem i spać w nich, możecie sobie wynająć i przenocować. Tak, stoją gdzieś z boku. A jest bardzo dużo przyczep, które stoją tutaj już na stałe. No a myśmy po prostu stanęli tam całkiem na końcu i idziemy teraz na spacerek. Okej, a tak widać ten camping tutaj I przede wszystkim pokaż może z góry. pokaż to wjazd. No słuchajcie, już Czyli któraś taka ciężka ścieżka i musicie wiedzieć, jak będziecie jechać od drogi 81, od głównej drogi, to zaraz za mostem, zaraz za Wisłą trzeba skręcić w prawo, Tak. mimo że tam jest zakaz wjazdu, Bo to ale pola małymi roweru, literami gdzieś tam pisze, że gdzieś jest napisane, nie pisze, tylko jest napisane, że do kampingu jest dojazd, tak? Także, Także, bo któraś osoba już z kolei przejechała. Tak. No, także tak to Widać jest. ten kamping z No. tej strony. A my idziemy teraz ścieżką rowerową przy Wiśle, tam w zaroślach jest Wisła i chcemy dojść do Wisły na dół, Tak. zobaczyć jaka zimna woda. I dochodzimy do rzeki Wisły w Ochabach, słuchajcie. Fajny ptaszek, czyżyk chyba to jest. Idziemy do progu na Wiśle. Chyba niewiele wody, bo ta Wisła całkiem spokojnie tutaj płynie. No. No brudna, bo brudna. Okej, kochani, pod słońce. Słuchajcie, jesteśmy nad Wisłą w Ochabach. Wody mało, nie? Tak. I do tego bardzo dużo śmieci w tej wodzie. Znaczy śmieci takich jak liście, patyki, takie Tak, coś, nie? Bo jest właśnie z tego względu, że jest bardzo niski poziom wody i to po prostu część by tych brudów Zostaje. tak, No, na tych progach jesteśmy właśnie przy progu. Zobaczcie, tu z tej strony taki próg, nie? No i na tym progu właśnie te liście zostają i tworzą się takie wielkie plamy śmieci. No, śmieci takich, które gdzieś tam po drodze nieczystości zostaną. Jak tylko wody przybędzie, to i śmieci nie będzie. No i tak to jest. No, także
woda nawet ciepła, nie? Normalnie to słuchajcie, zawsze w Wiśle tutaj była woda taka dość chłodna, a tu jest cieplutka ta woda, można by się było kąpać. Właśnie nam mówię, dlatego z tego względu, że jest niski poziom wody Tak. no i ostatnio Szybciej były się bardzo, nagrzewa. bardzo wysokie temperatury były, także No. Także idziemy teraz dalej w kierunku Skoczowa, chociaż do Skoczowa dzisiaj nie dojdziemy, ale idziemy się tam dalej przejść, zobaczymy zobaczyć jak okolice. jak ta ścieżka rowerowa wygląda. No, trzymajcie się, będzie coś fajnego, to Wam pokażemy. Oczywiście. Dzień dobry Wam wszystkich. Dzień dobry, witamy Was z podróży z auta. Witamy, witamy. Kolejny dzień, kolejna trasa, kolejny cel przed nami. Jedziemy w kierunku miasta Wisła. Także jedziemy w nowe miejsce. Zobaczymy jak tam będzie. Tak, troszeczkę nam zeszło, bo oczywiście tak jak zawsze na koniec jest na kampingach. Spotyka się najbardziej ciekawych ludzi, tak? Rozmawia się i wtedy rozmowy nie mają końca. No i tak to czasami jest, tak? Że tak jak się gdzieś właśnie na jakiejś, by to akurat nie było imprezy, ale tak jak jest zawsze na imprezie, że zawsze trudno się rozstać, tak? Jak się właśnie, zwłaszcza jak się napotyka na swojej drodze no, fajnych, ciekawych ludzi, tak? Którzy ciekawie mówią o wszystkim. Także tak to jest. Tak. A my jedziemy właśnie w kierunku Wisły. Jesteśmy przed Skoczowem. No i pogoda miała być lepsza, ale niestety pada. Pada cały czas. No i z jednej strony jest dobrze, bo naprawdę natura już tego deszczu potrzebowała, ale z drugiej strony ochłodziło się bardzo. No i tak lekko nieprzyjemnie na zewnątrz, ale No bo się odczuwa tą różnicę Tak. temperatury, jak nagle było 30 parę stopni, tak? I w tej chwili to ta temperatura już spadła o te zazwyczaj 12 czy nawet więcej stopni, to jest odczuwalne. No ale tak jak mówiłeś, no to jest potrzebne, tak? Ten deszcz jest ale potrzebny. mówię, z drugiej strony nam to aż tak nie przeszkadza, bo my siedzimy w suchym, w ciepłym i no i przede wszystkim jedziemy dalej i to jest ważne, tak? Tak. Bo naszym celem jest jazda. Naszym jakby to powiedzieć, naszą pasją jest jeżdżenie od miejsca do miejsca, właśnie rozmowy z ludźmi, poznawanie nowych ludzi. No i to się spełnia. To robimy, to kochamy robić. realizujemy. I przede wszystkim no, na tym polega, ja bym powiedziała, karawanik, tak? Karawanik na tym polega, że żeby nie siedzieć w jednym miejscu, tylko po prostu się poruszać z miejsca na miejsce i zwiedzać nowe miejsca, poznawać nowych ludzi. No i to jest fajne, tak? Bo takim ktoś powinien nazwać karawaningiem to, że 2 tygodnie siedzimy w jednym miejscu na plaży, no to troszeczkę to nie jest tak, to jest po prostu urlop tylko, tak? A karawaning to jest właściwie przemieszczanie się z miejsca na miejsce, z miasta do miasta, z państwa do państwa, tak? No i to jest fajne. To jest fajne, że no, starać się właśnie tak jak wcześniej kiedyś mówiłam, że omijać te duże trasy, autostrady, jeździć na takich mniejszych trasach, gdzie się można, poznawać różne miejsca, bo nie tylko luksusowe kampingi, ale takie mniejsze nawet, których nawet dojazd nie jest taki łatwy, ale łatwo czasami, dobrze powiedziałam, nie łatwo, ale dobrze jest po prostu odwiedzić takie miejsca, bo tam mogą być ciekawi ludzie. Uwaga, radar stoi. Jesteśmy w Skoczowie. Skoczów bardzo fajne miasto. Mieliśmy w planie wczoraj na rowerach sobie tu przyjechać, no ale już od wczoraj leje po prostu. Od przedwczoraj właściwie wieczora. To nie była pogoda, żeby rowerem tutaj przyjechać. Tak, no bo już nie ale fajnie. miasteczko jest bardzo ładne, można było fajnie się przejść po mieście. Ale no niestety. Jedziemy do Wisły. Wisła jest również fajnym miasteczkiem i w Wiśle prawie że w samym centrum, może troszkę dalej, jest fajny camping.
rozmawiałem z panem tutaj na tym kampingu, w którym teraz byliśmy, o tym w tym Wiśle. No i on też potwierdził, że jest bardzo fajne miejsce. No A to już zobaczymy na miejscu, i to czy... zaraz będziecie widzieć. Tak, zobaczycie, Pokażemy wam, czy jak możemy, ten camping wygląda. bo my będziemy jak zwykle w naszej podróży promować kampingi, które warto obejrzeć, pokazywać właśnie plusy i minusy tych kampingów, tak? No to, bo to jest ważne, tak? Ważne, ja powiedziałabym, dla tych osób, które A po co, słuchajcie, podróżują. bo chcę dodać jeszcze, po co my jeździmy po tych kampingach, po tym, nie tylko dla naszej pasji jeżdżenia kamperem, ale również dla naszej pasji promowania zdrowego stylu życia. Wiadomo, że ludzie, którzy zajmują się karawaningiem, to są ludzie również, którzy lubią naturę, którzy uwielbiają żyć wspólnie z naturą, tak? Tak, aktywni ludzie. Ale nie wszyscy do tego dbają o swoje zdrowie, bym powiedział, tak? Także natura z jednej strony, ale jeżeli chodzi już o odżywianie przykładowo, to już nie wszyscy po prostu dbają o to. I my chcemy właśnie wam pokazywać, chcemy was motywować do zdrowego trybu życia. Nie tylko w naturze, z naturą, ale również jeżeli chodzi o odżywianie naszego organizmu naturalnie, tak? No i tu jest to ważne właśnie, żeby być, bo kamperowanie to jest ta wolność, tak? Wolność w przemieszczaniu się, wolność we wszystkim i również wolność od tego, żeby nie myśleć o tym, bo jak wiele osób spotykamy na kampingach i oni mówią, no to gdzie dalej idziecie? No nie mogę, bo ja mam tu do tego lekarza termin, tu mam tego dnia do tego lekarza No termin. albo do pracy ludzie muszą iść. No oczywiście, ale mówię tutaj o tych ludzi, którzy już nie pracują albo pracują inaczej, zdalnie również i oni właśnie nie są do końca tak wolni, że mogą sobie pozwolić w każdym czasie na każdą podróż, tak? Bo jednak te terminy ich trzymają. I tutaj właśnie to jest to, żeby być zdrowym, żeby po prostu dbać o siebie i móc właśnie nie myśleć o tych takich złych rzeczach, tylko po prostu podróżować i cieszyć się tym ale karawaningiem. Żeby właśnie być zdrowym i żeby móc to wszystko używać, konsumować ten piękny karawaning, cieszyć się tym karawaningiem, to trzeba jednak o to zdrowie dbać, tak? Jak dbamy o nasze kampery, o nasze pojazdy, o nasze sprzęty, zadbajmy naprawdę o nasze zdrowie, bo nie będzie tego, to nie będzie nic, słuchajcie. No, a my jedziemy dalej. No, Wisła przed nami, mamy jeszcze 20 km, słuchajcie, to już bliziutko, fakt, że tu się pojedzie troszeczkę wolniej, bo droga do samej Wisły jest cienka. Dobra, no jedziemy. Na razie. No i tak, jesteśmy takim to sposobem. Jesteśmy na kampingu w Wiśle. Tutaj akurat mamy widoki na boisko. Boisko jakieś sportowe, tak. Mam nadzieję, że nie będą tu odbywać akurat w tym czasie jakieś mecze. Mamy tam, widzicie, numerek 23. Z tego co widzę, to tu nie ma jakichś takich typowych parcel, słuchajcie, żeby kazano nam, każdy stoi tam, gdzie chce, może w sezonie jakoś jest to inaczej ustawiane, ale w tej chwili no każdy sobie tam, gdzie chce, rzepkę skrobie, tak? Są tutaj przyczepy, przeważnie przyczepy, jeszcze jeden gdzieś tam z przodu jakiś kamperek stoi, więc obłożenie jest takie minimalne, jak widzicie, ciemne chmury, cały czas pada. No niestety niezbyt fajna pogoda na to, żeby pospacerować po Wiśle. Mamy taką nadzieję, że w najbliższych godzinach się może jeszcze rozpogodzi, mamy jeszcze czas, także dopiero jest godzina 14. Mamy nadzieję, że do wieczora będzie ładniejsza pogoda i że będziemy mogli wyjść, bo tutaj od tego kampingu, jak z tego co widziałam, to tak do centrum tego Wisły jest
koło 3 km, tak? To na pewno 2,5 trzeba przejść na nóżkach. No bo najlepiej na nogach, tak? Mamy rowery, ale słuchajcie, no lepiej iść pieszo, tak? Bo człowiek więcej zobaczy niż na tych rowerach, tak? No i przede wszystkim dla zdrowia. Tutaj mój pan, jak widzicie, gdzieś tutaj wojuje z kamerką, bo coś chce zobaczyć. Coś mu kamerka nie odpowiada. Co ci tam kamerka nie gra? No, źle filmy robię. No ale widzicie, są chmury, a tam prześwituje kawałek niebieskiego nieba. Mam nadzieję, że to jest taki, powiedziałabym, zwiastun dobrej pogody, że to po prostu to się rozejdą te chmury, bo my przyjechaliśmy i że będzie pogoda, tak? Także trzeba zawsze mieć nadzieję, że będzie dobrze, że będziemy mogli zobaczyć tą Wisłę, bo tu jeszcze nie byłam. Kilkakrotnie przejeżdżaliśmy, jakby nie było gdzieś tam po drodze, ale nigdy nie było tak, żebyśmy się tu zatrzymywali i mieli możliwość zwiedzenia tego miasteczka. A na pewno jest godno za uwagi i obejrzenia. Także tutaj mamy jeszcze jakieś tutaj na tym kampingu widzimy są jakieś domki takie, żeby można sobie tutaj namioty, żeby sobie grill zrobić. Co jedno jest to po prostu, jeżeli zrzucamy szarą wodę, to jest, tak powiedziałabym, taka dziura, tak? Jest dziura i trzeba po prostu mieć szlaucha, tak, żeby spuścić. Także nie da się bezpośrednio, jak bym powiedziała, podjechać z tym spływem, żeby tą szarą wodę spuścić. Trzeba po prostu mieć kawałek z własnej rurki, żeby podłączyć. Także jeżeli tutaj byście się wybierali, to miejcie w swoim bagażniku właśnie taką rurkę, żeby móc dojść do tego całości. Także mówię, będzie na tyle, zobaczymy, co dalej będzie.